Myślicie sobie pewnie znowu jakaś wysokogórska wioska, że takie widoki. Tymczasem to stacja benzynowa. W poprzednim odcinku był konik, potwór z Kaukazu i Rachman. także jeśli nie widzieliście, polecam. Za to dzisiaj kontynuujemy przygodę. W Baku naprawili nam ogrzewanie w aucie, więc w pewnym komforcie, aczkolwiek późnym wieczorem dotarliśmy do Szeki. Jechaliśmy, nie wiem, z 9 godzin w aucie chyba. Dotarliśmy do Szeki. Jesteśmy w takiej super knajpce, gdzie każdy, kto przychodzi, dostaje jakby swój pokoik. Czyli nie zamawia się, nie siada się przy stoliku w knajpie. Można też, jest tam parę stolików. Ale generalnie jak przychodzi grupka, to dostaje cały swój pokoik do dyspozycji. I taki ładny ogródek jest. Na razie mamy granacik. Tu mamy lokalny jogurt, czyli kotik. Serek suzma. Chlebek. I tu przyszła zupka, z której Szeki jest znana najbardziej, czyli piti. A w piti mamy dużo jagnięciny, także podrobów i ogona. Jest szafran, jest ciecierzyca, sporo jakichś tam warzywek, cebulka, a tutaj jagnięca noga. Uczta była niesamowita, aczkolwiek trzeba tutaj dodać małą gwiazdkę, że ilość tłuszczu, którą się tutaj przyswaja w tym wszystkim, jest no dość kosmiczna. Ciężka kuchnia, aczkolwiek no wiadomo, tłuszcz jest też fantastycznym nośnikiem smaku, więc tutaj dokładnie taką rolę przyjmuje i te smaki się świetnie komponują. No natomiast jest ciężkawo. Następnego dnia dotarliśmy do pałacu Hanów w Szeki, ale w środku nie można było robić zdjęć i ogólnie było tak 4/10. Zrobiliśmy szybki pit stop pamiątkowy, no ale niestety większość tutaj taka ordynarna chińszczyzna, więc nie za bardzo tutaj uświadczyliśmy jakieś produkty rzemieślników lokalnych. Mieliśmy jechać na punkt widokowy, ale jak może widzicie za mną, na widoki chyba za bardzo nie ma co liczyć. Czy Azerbejdżan to bezpieczny kraj? Chyba tak, bo przed chwilą zostawiłem na parkingu auto włączone i z kluczykiem w środku, jak poszliśmy po pamiątki. I nic się nie stało, także raczej bezpieczne. A teraz przykład na to, jak szybko zmienia się pogoda w Azerbejdżanie. Wyobraźcie sobie, że tą mgłę i to piękne słońce dzieli może godzina. Karuzela! Do widzenia. Sayonara. Malowniczymi przełęczami dojechaliśmy w okolice jeziora Gojgol. Autkiem mogliśmy dojechać tylko większą część. Teraz jakieś 10 minut dzieli nas od samego jeziorka. Podobno najładniejsze w całym Azerbejdżanie. Ile w tym prawdy? Zaraz się dowiemy. Na razie w loterii pogodowej absolutnie wygrywamy. Zła pogoda trafia się wtedy, kiedy jesteśmy w trasie albo w mieście. Natomiast jak tylko ruszamy w góry, pogoda robi się rewelacyjna. No i mam dylemat. Czy chciałbym, czy nie chciałbym spotkać tego pana? Zwabił nas zapach grilla i pan nas właśnie wskazał nam taki pokoik znowu, w którym jest ciepło i w którym będą nam podawać jedzonko. No i po takim szaszłyczku z kuricy, krowy i barana można ruszać w dalszą podróż. Aromat wędzony grilla, nie można mu się oprzeć. Kropka. Ciężkie warunki w górach. Tylko auto 4x4 daje radę. Ostro. Co to jest przed nami?
Ta stara łada mi trochę wjechała na ambicje. Wcisnąłem mocniej gaz, ale niestety nie był to najlepszy pomysł. Tyle co rozmawialiśmy o kontrolach policyjnych w aucie, gdzie nam się zdarzyły, gdzie nam się nie zdarzyły. I zostaliśmy zatrzymani. Sam nie wiem, co to było. Koleś ewidentnie chciał wytargać łapówę i wytargał. Na szczęście nie mieliśmy za dużo pieniążków już przy sobie. Chciał 500 manatów, a 500 manatów to już jest... Ile to jest? 1300 zł gdzieś? No gdzie? To jest więcej niż nasz cały budżet na ten wyjazd. Przygoda zaliczona, kontakt z policją był. Mówił do mnie po azersku. Oczywiście nic nie rozumiałem. Mówię, że my już do Polszy. Nie mam kasy. Wyciągnąłem wszystko co miałem. Pomarudził, ale wziął. Później widzieliśmy, zjechał na kawkę. Smacznego, mordo. Sami zobaczcie, jak piękne i bezkresne tereny znaleźć można w Azerbejdżanie. A po co się tu zapuściliśmy? Dobre pytanie. Otóż w nadziei na zobaczenie iście wyjątkowego zjawiska. Oj, niestety jakaś klątwa się odpaliła, gdyż nie dość, że dostaliśmy mandat, wulkany dzisiaj są nieczynne, błotne wulkany, które miały wywalać błoto w kosmos. Pan nas przed chwilą zawrócił, więc cały trud na nic. Zmierzamy do Baku i z powrotem do domku. Mission failed. Здравствуйте. Если хотите вулкан ехать, отвезу вам вулкан. Nie, już nie, już tak. No. Okej, Baku. Отсюда всего 15 минут туда и 15 минут сюда. No. Самый большой вулкан, самый большой активный, где вулкан спичкой можно зажигать, где люди купаются. Могу фотографии вам показывать. Минут 15, всего 30 минут будете потерять. No, zjeżdżaliśmy z tej drogi, z wulkanów i jakiś chłop w taksówce zaczął z nami jechać i machać do nas i w ogóle i w końcu mówię, dobra, no to się zatrzymam. No i chciał nas zawinąć na jakieś inne wulkany, które tu są w okolicy i pewnie ma jakąś miejscówę. I może nawet byśmy chcieli, ale problem jest jeden, że wypłukaliśmy się z hajsu na pana policjanta, bo dałem mu jako łapówę wszystko, co mieliśmy w gotówce. Więc byłby to solidny problem natury logistycznej. Raczej wulkany sobie odpuścimy, prujemy do domku, ale jak będziecie w Azerbejdżanie, no to dajcie znać, jak te wulkany wyglądają. A na koniec, jak obiecałem, czas na Baku. Przed Państwem główny obiekt kulturalny i jeden z symboli Azerbejdżanu. Centrum Heydara Alijewa, zaprojektowane przez panią Zahę Hadid. Dobra, chyba nieźle jest być blogerem, bo przed chwilą pan mnie zapytał, po co kręcę wideo. Jak powiedziałem, że na YouTube'a, to powiedział, że nie ma problemu, proszę bardzo. Także Azerbejdżan przyjazny YouTuberom. Tymczasem jesteśmy pod meczetem Heydara. Piękna budowla, nazwana, co ciekawe, od imienia byłego prezydenta, więc niekoniecznie budowle sakralne łączy się tutaj z postaciami właśnie religijnymi, ale też z, można powiedzieć, cywilami. A teraz zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka. Udało nam się, oczywiście mężczyznom, wejść do środka. Mamy też pozwolenie, żeby tutaj nakręcić, co jest w środku. Oczywiście z respektu dla modlących się, żadnych zdjęć ani filmów właśnie z tej modlitwy, jakichś takich zbliżeń nie będę robił i nikomu tego nie polecam. My jesteśmy oczywiście w części dla mężczyzn, a kobiety mają osobną tutaj za ścianką tylko dla siebie. Zwiedziliśmy kolejny piękny meczet Bibi Heibat. Tak jak jest położony, zobaczymy sobie tutaj zatokę i prawdopodobnie odpowiedź na pytanie, dlaczego paliwo w tym kraju kosztuje 2 zł. Tak jak widzicie, przepiękne wnętrze. Niesamowite sklepienie w meczecie Bibi Heibat.
Przed chwilą pan po rosyjsku, który my rozumiemy troszeczkę tylko, opowiedział parę rzeczy o tym meczecie. Otóż w tych grobach, które są na środku, leżą potomkowie Mahometa, a sam pan opowiadał nam historię swojego ozdrowienia, którego dostąpił dzięki modleniu się właśnie tutaj w tym meczecie. A potem zaczęły się schody. Doprowadziły nas one przed ogniste wieże. Jak widzicie, 3 budynki. Prawdziwy klejnot i symbol Baku. Składa się z 3 części. Pierwsza jest częścią hotelową, druga mieszkalną i trzecia biurową. Budynek, który widzimy na pierwszym planie, czyli południowy, jest najwyższym budynkiem w Baku i w całym Azerbejdżanie. Przyszedł czas na najważniejszy punkt dnia, czyli nasz pierwszy porządny azerski posiłek. Jesteśmy na starym mieście w Baku. Restauracja wygląda naprawdę konkretnie, więc mamy nadzieję na coś naprawdę dobrego. A few moments later. Spróbowaliśmy paru dań z jagnięciny, jakiś lokalny bulionik, jakieś pierożki, oczywiście samą jagnięcinę, wątrobę grillowaną, jagnięcą też i naprawdę wszystkie te smaki tak dobrze grają. Chleb, który dostaliśmy z taką wspaniałą pastą z bakłażana i cielęciny, no naprawdę powiem wam, że miejscowa też była, wydaje mi się, solidna, ale no smaki to jest to, co na razie w Azerbejdżanie się mocno wywija i ostatnio mamy szczęście do takich fajnych miejscówek. Niedawno byłem w Korei, wcześniej w Maroku, w Japonii. Tam też po prostu kuchnia to jest to. Także Azerbejdżan, w przeciwieństwie na przykład do Gruzji, w której ta kuchnia średnio nam pasowała i wiem, że tutaj wiele osób może się troszkę obrócić o to, ale no tam to nie działało za dobrze, a tutaj wszystkie te smaki są naprawdę fenomenalne. Nie wiem, jak bardzo to będzie przydatna informacja, ale będziemy testować McDonalda w Baku, bo jest tu parę ciekawych opcji i zobaczymy. Między innymi mój faworyt Big Tasty, ale w wersji z kurczakiem, czego wcześniej nie widziałem w sumie, więc zobaczymy, jak smakuje. Dobra, pierwsze pozycjony Big Fresh. No dobra, trochę rozwalony, ale generalnie no taki nasz wieśmaczek pewnie z jakimś sosem zmienionym. Dobra. A tutaj mamy shawarmę. Shawarma roll to się nazywa? No, shawarma roll. Frytki są w środku, jakieś mięsko, kurczacze i pewnie też sosiki tutaj walczą. No dobra. Składanie kanapek to tu muszą poćwiczyć trochę, ale generalnie no wygląda nie najgorzej. Dobra ta salsa jest. I mają tu onion ringsy, z czym też się jeszcze w Maczku nie spotkałem, żeby były onion ringsy. Więc so far so good. Szybkie podsumowanko Maczka. Wszystko bardzo rozsądne. Niestety Big Tasty Chicken no nie dorównuje swojemu bratu z wołowiną, ale McFresh coś ciekawego. Shawarma też całkiem smaczniucha. Także zrobił robotę Maciek, a teraz Koniec! Jeszcze tylko obiecane zaokrąglone koszty wyjazdu w przeliczeniu na osobę. Za loty Kraków, Warszawa, Baku dosyć okazyjnie płaciliśmy po niecałe 800 zł. Wynajem auta i paliwo to 300 zł, noclegi 180, jedzenie 300, wydatki inne takie jak wstępy, parkingi, pamiątki, załóżmy około 100 zł za osobę, więc sumarycznie mniej więcej 1700 zł za te 6 dni w Azerbejdżanie. I to wszystko z tego kraju. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki!